Jeżeli kiedyś jeszcze uznacie, że jestem Polsce potrzebny, to będę zawsze do waszej dyspozycji. Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj materiał trochę jak na mnie nietypowy, bo do zrobienia dzisiejszego materiału zainspirowała mnie książka. I zapewniam Was, że to nie jest jakieś science fiction, ale coś realnego i jednocześnie coś przerażającego. Nie wiem, nie jest to jakaś reklama tej książki, ale tak czy inaczej ją Wam polecam, tak od siebie. Jest to książka Armia w ruinie. Macierewicz i Błaszczak, znani ruskie sługusy. W tej książce można się dowiedzieć, jak niszczyli najlepszych ludzi w polskiej armii. Metody Macierewicza Duda kiedyś nazwał ubeckimi. Dokładnie te same metody stosował Błaszczak, ale Duda z jakiegoś powodu jadł mu z ręki. Powiem Wam, że czytając tą książkę, można chyba powiedzieć, że to, co się tam wyczytało, jest porażające. Rozbroili najlepszych ludzi w polskiej armii, a wybrali takie posłuszne miernoty. I co chyba jedno z najgorszych, jest nie najgorsze, ale jedno z najgorszych, że to wszystko robili, gdy praktycznie obok naszej wschodniej granicy trwa wojna. Błaszczak to też wyjątkowe indywiduum, Wam powiem. Już Wam pokazywałem, jak nagłaśniał aferę kalendarzową. Ale też w mediach strasznie płakał, strasznie ubolewał, że za rządów Tuska z wojska odeszło 15 generałów. I jak to ma w zwyczaju, zrobił z tego taką dramę, jakby a nasza armia się rozsypała. Fakt jest inny. Za jego rządów i Macierewicza polska armia naprawdę się rozsypała. I tutaj, tak jak powiedziałem, Błaszczak ubolewa, że za rządów Tuska odeszło 15 generałów. Ale nie wspomniał już o tym, że za rządów PiS odeszło, uwaga, 109 generałów. I dla Błaszczaka tragedią jest, że odeszło 15 generałów, czyli generałów praktycznie tych nominatów pisowskich. Ale nie ma problemu, gdy za rządów PiS-u, za jego rządów i Macierewicza odeszło 109 generałów. Te sukinsyny rozpieprzyli, zamordowali polską armię i dzisiaj właśnie będę chciał Wam przytoczyć fragmenty tej książki. Być może Was skusi, żeby się w nią zagłębić. I tu chyba też nie muszę przypominać o asach wywiadu Putina, czyli Błaszczaku i Macierewiczu. Bo jak wszyscy doskonale pamiętamy, Błaszczak, można powiedzieć, przekazał na srebrnej tacy Putinowi 1 700 000 danych tajnego raportu z zasobów Wojska Polskiego w 2020 roku. Z kolei Macierewicz przekazał Putinowi siatkę polskich agentów na świecie. Wielu zostało zamordowanych. Chodzi tu oczywiście o raport WSI. I żeby Putin się zbytnio nie męczył, Macierewicz przetłumaczył raport WSI na język rosyjski. Tłumaczce z ambasady rosyjskiej to dał do przetłumaczenia. Także nie wiem, czy to są rzeczywiście szpiedzy Putina, głupcy, albo po prostu najzwyczajniej w świecie zdrajcy. I jeśli są zdrajcami, powinni dostać za to najwyższy wymiar kary.
Też już nie będę wspominał o zakupach Błaszczaka, który brał spółki jak leci, za cenę jak leci, bez targowania, bez zabezpieczenia, bez nawet uzbrojenia. Błaszczak na przykład kupił w Korei samoloty bez uzbrojenia. Okazuje się, że Korea już nie produkuje do nich uzbrojenia. Teraz Polska szuka na całym świecie uzbrojenia do tego, co kupił Błaszczak. Już kiedyś o tym wspominałem, że ten pajac kupił szybowce dla polskiej armii. Być może robił to specjalnie, żeby te samoloty nie zagrażały jego zwierzchnikowi, czyli Putinowi. Rząd PiS-u kupił samoloty w A-50 od strony koreańskiej, szkolno-bojowe. Tylko jest jeden problem. One nie są bojowe, bo minister Błaszczak nie kupił do tych samolotów uzbrojenia. Ale jest jeszcze jeden problem. Nieprodukowane już jest uzbrojenie do tych samolotów. W związku z tym dzisiaj polski rząd wszędzie, gdzie może, u Amerykanów, u Koreańczyków, stara się stworzyć możliwość, żeby kupić uzbrojenie do samolotu, który miał być jednym z podstawowych narzędzi polskich dyżurów bojowych. No, takich zakupów można by było wymieniać więcej. Kupił te wyrzutnie rakiet i rakiety bez kodów startowych. No, wszystko w imię Rosji, czyli jego ojczyzny. Ale przejdźmy do tej książki, bo na tym się chcę dzisiaj skupić. Do tej książki Armia w ruinie. Powiem wam tak. Macierewicz, Błaszczak, Kaczyński śmierdzą dla mnie na odległość po zdrajcami. A Duda ich wspomaga i to jest ta cała klika. Zresztą już niejednokrotnie mówiłem, że jest to zorganizowana grupa przestępcza. I teraz mam obawy, że działali świadomie i z premedytacją na szkodę naszego kraju. W tej książce, moi drodzy, możecie dowiedzieć się o zaskakujących kulisach dymisji na szczytach armii. To dlatego między innymi odszedł generał Rajmund Andrzejczak. Po odprawie wszyscy byli bardzo w dziwnych nastrojach. Nie tęgą minę miał zwłaszcza Rajmund Andrzejczak. Był jakiś taki zadumany, osowiały. Od razu to zauważyliśmy, bo raczej to był witalny człowiek. Wtedy jakby zgasł. To musiało się coś wydarzyć, mówi oficer Ministerstwa Obrony Narodowej. I tutaj wam właśnie, to był jeden taki króciutki fragment tej książki. I tutaj chcę wam właśnie przedstawić takie fragmenty, no oczywiście niezbyt obszerne, bo no też nie chcę jakichś tam naruszać praw autorskich czy coś w tym rodzaju, ale naprawdę chcę was zachęcić do przeczytania tej książki. Jeszcze raz powiem, jest to książka Armia w ruinie autorstwa dziennikarki Edyty Rzemły. W pierwszym rzędzie Andrzej Duda, Mariusz Błaszczak i generał Jarmund Andrzejczak. W rozmowach z Edytą Rzemłą wojskowi ujawniają kulisy głośnych dymisji na szczytach armii oraz opowiadają, co działo się w czasie Macierewicza i Błaszczaka. Słychać było tylko szczęk łamanych kości, jak w rzeźni możemy tam wyczytać. Oficer Sił Powietrznych mówi tak. PiS to była pierwsza ekipa rządząca w historii Polski, za której rządów aż 3 oficerów sztabu generalnego się zmieniło. Nie dlatego, że kończyły im się kadencje. Wszyscy złożyli dymisję, odeszli z wojska na własną prośbę. To jest coś naprawdę nieprawdopodobnego w państwach demokratycznych. Takie sytuacje się po prostu nie zdarzają. A u nas kwitem rzucił generał Mieczysław Gucoł, generał Leszek Surawski, jako trzeci generał Rajmund Andrzejczak. Założyli podsłuch, wyobraźcie sobie, że założyli podsłuch na tajnym telefonie generała. Oficer, to mówi
oficer ze sztabu generalnego, dzisiaj już w rezerwie. Już ta pierwsza dymisja szefa sztabu powinna być takim wstrząsem jak uderzenie bomby atomowej. Ale wtedy mało kto analizował, co tak naprawdę dzieje się w wojsku. Niektórzy znani publicyści snuli jakieś dywagacje zamiast wniknąć w istotę sprawy. Skupili się na personaliach. Nikt nie próbował zrozumieć, w jakie kolejny wpadają nasze siły zbrojne. Natomiast w wojsku następowało systemowe łamanie kręgosłupów. Z czasem tych przetrąconych kręgosłupów było coraz więcej i więcej. Słychać było tylko szczęk łamanych kości jak w rzeźni. I tutaj mówi oficer ze sztabu generalnego, dziś dowódca jednostki. Dymisja generała Gucała. Powiem szczerze, dla nas to był szok. Służyłem wtedy w sztabie, czyli blisko tych wydarzeń. Uważałem generała Gucała za wzór żołnierzy, który na dodatek potrafi poruszać się po salonach w Warszawie. Można mu wszystko zarzucić, że był tylko dowódcą batalionu, że większość swojego życia wojskowego spędził w sztabie generalnym, ale służył we wszystkich zarządach. Nikt tak jak on nie znał sztabu, nikt tak jak on nie wiedział, jak powinien się zachować żołnierz na poziomie polityczno-wojskowym, jak rozmawiać z ministrem i prezydentem. Gocuł miał tylko jednego pecha w zawodowym życiu, na którego sobie nie zasłużył. Jak generał Różański jeszcze za PO zmienił system dowodzenia, to rola szefa sztabu została zmarginalizowana. To jest punkt przełomowy. Gucał po reformie niewiele już mógł. Uważam, że gdyby szef sztabu miał mocniejszą pozycję, PiS-owi nie poszłoby tak łatwo rozwalanie wojska. Generał by na to nie pozwolił, ale zabrano mu amunicję. I tutaj generał Mieczysław Gucał w 2015 rok. Oficer ze sztabu generalnego, dziś w rezerwie generał Gucał, to wybitny oficer sztabowy, który do tej roli był przygotowany przez większość swojego służbowego życia. Był lokomotywą, człowiekiem, który z pracy nie wychodził. Jest autorem wszystkich mechanizmów związanych z uruchomieniem procesów modernizacyjnych i transformacyjnych, a w kontekście szczytów NATO w Newport i w Warszawie to jemu zawdzięczamy wzmocnienie wschodniej flanki sojuszu i obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. I tutaj oficer ze sztabu generalnego attaché wojskowy. Między generałem Gocułem i Macierewiczem nie było chemii. Pierwszy zjadł zęby na wojsku. Drugi to polityk, który wojska nie zna i nie szanuje żołnierzy. Nie było szansy, by Gocuł poszedł na jakieś układy polityczne z Macierewiczem, choć ten mu je proponował. Chciał, żeby generał został na stanowisku, tylko ma siedzieć cicho. Generał dość szybko dojrzał do decyzji o dymisji. Zaraz po pojawieniu się Macierewicza w MON-ie nagle ze stanowisk w sztabie generalnym zaczęli znikać oficerowie, a trafiali tam inni, którzy nie byli konsultowani z generałem Gocułem. On już wtedy wiedział, że z tą ekipą nie da się współpracować. W wojsku jest taka zdrowa zasada, że zaufanie buduje się długo i w ferworze walki, rywalizacji i współpracy. Dlatego dowódca sam sobie dobiera zastępców i współpracowników. Jak są narzucani przez polityków, to nadwęglone zostaje zaufanie, a są takie sytuacje jak wojna, kiedy na zaufaniu wszystko się opiera.
Dlatego jeśli nagle ktoś znika, a pojawia się ktoś zupełnie nowy, a jeszcze w dodatku wciągnięty z politycznego kapelusza, to zaczyna się niszczenie etosu służby wojskowej. To wszystko w dodatku działo się tuż przed szczytem NATO w Warszawie. Ciąg dalszy po krótkim materiale filmowym. Bardzo proszę, panie ministrze. Bardzo dziękuję. Pani marszałek, Wysoka Izbo, szanowni państwo. No mam jednak nieodparte wrażenie, że pan, panie pośle Śliwka, razem z panem ministrem Błaszczakiem jesteście ostatnimi, którzy w ogóle tego typu pytania mogą formułować. Ja tylko przypomnę, że opinia publiczna o tym, że rakieta, która przeleciała 500 km nad Polską, leży w lesie, dowiedziała się od kobiety, która jechała tamtędy konno. Więc dobrze by było zdać sobie z tego sprawę. Czyli rakieta 6 miesięcy w lesie. Rok 2016. Wojskowy dron odnaleziony w Tychach. Poszukiwania trwały 3 dni. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu została zamknięta. Zaginął wojskowy pistolet. 2022 rok. Taki zapalnik zgubiło polskie wojsko. Co o nim wiemy? 10 sierpnia 2023 rok. I mógłbym oczywiście wymieniać tak długo, ale jednak chciałbym wrócić do tej sprawy konkretnej, bo oczywiście odpowiem na wszystkie te pytania z jedną jeszcze uwagą. Bo ja bardzo dokładnie prześledziłem rok 2023 i 2022 i pytał pan o powiadomieniu opinii publicznej. I dlatego mówię, że pan i pana były rząd i pan minister Błaszczak jesteście ostatnimi, którzy tego typu pytanie mogą formułować. I teraz powiem panu dlaczego. Styczeń 2023 rok. To jest chyba rząd PiS-u. Jeszcze, prawda? Zagubienie środków bojowych wielkokalibrowych. Dlaczego pan Błaszczak nie mówił nic o tym? Niech pan powie. Sprawa została skierowana do prokuratury. Styczeń 23 rok. Dalej. Rok 2022. Rząd PiS-u, minister Błaszczak rządzi resortem obrony narodowej. Podobna sprawa zresztą. Bocznica PKP. Mamy do czynienia z zagubieniem środków bojowych. Gdzie był wtedy minister Błaszczak? Bardzo chciałbym wiedzieć. I teraz wracając do pytań pana posła. Jednocześnie dziękuję za to pytanie, bo to jest zawsze dobra okazja, żeby opowiedzieć, jak wygląda po prostu prawda. W lipcu 2024 roku osoby odpowiedzialne za rozładunek i przyjęcie środków bojowych na ewidencję nie zameldowały o fakcie braku mienia swoim przełożonym. Wcześniej jeden z żołnierzy złożył meldunek o zrealizowaniu transportu, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości i tym samym poświadczając nieprawdę. Pomiędzy 12 a 16 lipca osoby odpowiedzialne za transport rozpoczęły poszukiwania we własnym zakresie bez powiadomienia przełożonych. Miny, o których mowa, były transportowane, pyta pan o kwestię niebezpieczeństwa, przez cały czas w stanie nieuzbrojonym, zgodnie z procedurą, to znaczy zapalniki są przewożone, co zrozumiałe, w osobnym transporcie. I najlepsze jest to, że od samego początku w każdej z tych spraw był informowany zwierzchnik Sił Zbrojnych, czyli pan prezydent Andrzej Duda. I teraz klucz w tej sprawie. Powiem panu, jak wygląda ta zasadnicza różnica też między nami w podejściu. To nadzór cywilny, jeżeli chodzi o tę sprawę opisywaną przez pana posła, wykrył nieprawidłowości, a dokładnie Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej. Bo to informacja z Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej trafiła do Inspektoratu Wsparcia. Wtedy rozpoczęto kontrolę, powołano komisję w pierwszym i w drugim RB-logu i stwierdzono nieprawidłowości w przekazaniu i w przechowywaniu środków bojowych. Niezwłocznie o powyższym zostały powiadomione wszystkie właściwe organy zarówno nadzorcze, Żandarmeria Wojskowa, jak i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. I osobiście premier Władysław Kosiniak-Kamysz polecił wyciągnięcie surowych konsekwencji, przegląd i usprawnienie wszystkich procedur w tym zakresie, do czego zresztą doszło. Doszło też do szeregu szkoleń i do sprawdzenia wszystkich stanów magazynowych w tym zakresie. I to jest właśnie ta zasadnicza różnica, bo cała Polska wie, jeszcze raz przypomnę tę sprawę, bo ona ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia jej. Myślę, że pan poseł jest w stanie przyjąć te argumenty, mimo pewnych różnic między nami w tej sprawie. Cała Polska wie, że na pół roku rząd PiS-u zgubił
rakietę, która znalazła się pod Bydgoszczą. Cała Polska to wie. I powiem panu, jaka jest różnica. W przypadku, o którym pan mówi, czyli w przypadku środków bojowych, została wykryta nieprawidłowość przez nadzór cywilny, przez ministra obrony narodowej, została powiadomiona żandarmeria wojskowa, wyciągnięto konsekwencje i zmieniono procedury. A powiem panu, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o rakietę. Wie pan, jak wygląda? Wykrycie niezidentyfikowanego obiektu latającego czy powietrznego zostało dokonane przez Wojsko Polskie, znajduje się w meldunkach operacyjnych, o tym mówiłem publicznie, czyli jest wykrycie przez żołnierzy i później mamy to, co zrobił Błaszczak, czyli zrzucenie winy na wojsko, gdzie to wojsko wykryło niezidentyfikowany obiekt latający i jest on elementem meldunku, co ujawniłem publicznie. Zapraszałem zresztą ministra Błaszczaka do tego, żeby odwiedził Ministerstwo Obrony Narodowej, żeby mógł pojawić się w Ministerstwie Obrony Narodowej i zobaczyć meldunki, które sam podpisywał. Bo akurat jeżeli chodzi o te kwestie, zarówno pan to chyba do ściśle tajnych akurat nie ma, ale minister Błaszczak ma dostęp do ściśle tajnych dokumentów. Każdy były minister obrony po uzyskaniu zgody może przyjść i się z tym zapoznać. Ja pana ministra Błaszczaka oficjalnie w tej sprawie zapraszałem. I wie pan co, i to jest w ogóle wstyd, że wy dzisiaj atakujecie polskich żołnierzy, że robicie wszystko, żeby sprawy, które dotyczą bezpieczeństwa państwa, omawiać w taki sposób polityczny, podczas gdy dwie sprawy, o których wspomniałem, czyli zagubienie środków bojowych na bocznicy PKP i zagubienie środków bojowych, jeżeli chodzi o magazyn, i mówię tutaj o wielkokalibrowej amunicji, przez was nie było podane jako informacja publiczna. Zastanawiam się, gdzie pan wtedy był, panie pośle Śliwka. Gdzieś pan był, ale na pewno nie w prawdzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Pytanie dodatkowe zada pan poseł Sebastian. No, cały sojusz na nas patrzał i nie dowierzał. Oficer ze sztabu, bliski współpracownik generała Gocuła, powiedział tak: ekipa Macierewicza na tyle nie ufała generałowi Gocułowi, że założyła na jego tajnym telefonie podsłuch. W sztabie generalnym jest element tajnej łączności. Tam codziennie powstaje poufne sprawozdanie dobowe na temat tego, co się działo w siłach zbrojnych. Ma ono szeroki rozdzielnik, jest skierowane do prezydenta, premiera, ministrów, dowódców rodzajów sił zbrojnych. Zimą 2016 roku do generała Gocuła przyszedł technik łączności i wręczając mu takie sprawozdanie powiedział: panie generale, byliby u nas ludzie z firmy, to chodzi tu o służby kontrwywiadu wojskowego, i grzebali przy drucikach. Dlaczego terroryści opanowali pewną jednostkę wojskową w Polsce? Wyszło, że coś jest nie tak z łącznością. Gdy generał uzgadniał z szefami sztabów państw NATO usuniętą obecność wojsk sojuszu w naszym kraju. Szef Komitetu Wojskowego NATO był wówczas czeski generał Peter Paweł, obecnie prezydent tego kraju. Chciał zadzwonić do generała Gocuła. 2 dni technicy próbowali uruchomić to połączenie. Nie udało się. To było tajne, szyfrowane łączenie. Jeden klucz do szyfrowania był u szefa sztabu, drugi w Brukseli. Jak generał Paweł nie mógł się dodzwonić do nas, tam właśnie opowiada, do nas kolejny raz, otwarcie powiedział generałowi Gocułowi: słuchaj, Mieczysław, coś u ciebie nie gra na telefonie. Macie tam nieszczelność. I zaproponował mu spotkanie w 4 oczy. Potem szef jeździł już osobiście na wszystkie spotkania, bo wiedział, że jego rozmowy mogą być słuchane. Oficer ze sztabu generalnego, dziś w rezerwie szef sztabu generalnego, to zawsze była taka prawa ręka ministra obrony narodowej. Ekipa z MON od Macierewicza nie trawiła takich ludzi jak właśnie generał Gocuł, bo to człowiek mądrzejszy, wykształcony, doświadczony, wiedzący, o czym mówi, i dlatego
nie mogli go znieść. I tu mniej więcej o to chodziło. Nie tylko zresztą generał Gocuł, ale większość oficerów przewyższała intelektualnie i merytorycznie ekipę zwaną kierownictwem resortu obrony narodowej. I teraz tak, jeszcze może wam przytoczę kulisy organizacji szczytu NATO, czyli chaos. Oficer ze sztabu generalnego, były ataché wojskowy, w takiej atmosferze w lipcu 2016 w Warszawie miał odbyć się kolejny szczyt NATO, czyli w atmosferze chaosu. Pisowski MON merytorycznie nie był przygotowany do przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia. Macierewicz na sprawach międzynarodowych kompletnie się nie znał. No i inna sprawa, że one go kompletnie nie interesowały. Na szczycie dla nas wszystkich wojska i cywili szefem sztabu jeszcze wtedy był generał Mieczysław Gocuł. Od szczytu NATO w Walii w 2014 roku walczył o stałą obecność wojsk sojuszu w Polsce. Miał swoją wizję, jak to ma wyglądać. To taki dyplomata wojskowy. Znał wszystkich szefów sztabu państw sojuszniczych, z wieloma był po imieniu. Macierewicz, i to od razu dało się wyczuć, był sceptyczny w stosunku do NATO. Ciekawe dlaczego, nie? Nie wiedział, jak się w tym międzynarodowym towarzystwie poruszać, więc do przygotowania szczytu oddelegował swoich wiceministrów, czyli Kownackiego i Szatkowskiego. No i oni tam grali pierwsze w skrzypce. My wojskowi wiedzieliśmy, że to, co robi Macierewicz i jego otoczenie, może osłabić naszą pozycję negocjacyjną i w konwersacji zniszczyć plany sojuszniczej obecności w Polsce. Ten pociąg już jednak był tak na tyle rozpędzony, że nie dało rady go zatrzymać. Efektu szczytu w Warszawie to wynik 2 lat wcześniejszej mozolnej pracy właśnie generała Gocuła i jego zespołu. Jeden z oficerów MON-u powiedział tak: przed szczytem NATO w Warszawie wszystko było robione na szybko. Panował chaos. Nam chodziło tylko o to, żeby ten szczyt się udał. Jednak nowa władza, która przyszła do MON-u, chciała wszystko robić inaczej niż zaplanowaliśmy. Im się wydawało, że oni wiedzą najlepiej. Tymczasem stare wilki takie jak Gocuł, siedzący w tym od długiego czasu, nie dały się zbić z pantenału. To była taka szamotanina pomiędzy tymi, co szczyt zaplanowali, czyli wojskowymi, a tymi od Macierewicza, którzy chcieliby szabelką machać przed NATO. Macierewicz i jego ekipa w swoim DNA mają politykę walki ze wszystkimi dookoła. Tak się nie da. Podczas szczytu NATO w Warszawie dopiero się rozkręcali. Nie mogli go zdominować, bo rządzący zaledwie kilka miesięcy. Nie sposób tak w krótkim czasie taką maszynę, jaką jest MON, przestawić na inny tryb. Tam potrzebny jest co najmniej rok, żeby odkręcić cokolwiek. Oficer ze sztabu generalnego dzisiaj w rezerwie powiedział tak: to było między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem. Generał Gocuł był akurat na krótkim urlopie. Jak wrócił, to zastał w sztabie nowego szefa zarządu pierwszego. Był nim pułkownik Gaj, załóżnik i podpowiadacz Macierewicza. To było największe topnięcie w relacji na linii Gocuł-MON. Wszystko, co się działo potem, było już tylko trudniejsze. Trzeba pamiętać, że to, co się działo przed szczytem NATO w Warszawie. Generał nie chciał tworzyć u sojuszników wrażenia, że na naszym krajowym podwórku jest konflikt między cywilnym kierownictwem a wojskowym. Generalnie wytrwał jeszcze do stycznia 2017 roku, próbując trzymać
ster i kierunki tam, gdzie mógł. Trzymał fason do końca, wykonywał swoje zadania. Przygotował szczyt, przeprowadził go, rozliczył, a potem poczuł się już bardzo osamotniony i ubezwłasnowolniony. Złożył dymisję, po prostu wybrał honorowe wyjście, tak jak to przystało na oficera Wojska Polskiego. No a kim jest pułkownik Krzysztof Gaj? Był jednym z najbardziej zaufanych ludzi Macierewicza. Propozycja Macierewicza wszystkich wprowadziła wtedy w osłupienie, łącznie z prezydentem. I tutaj wypowiadał się urzędnik z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Po dymisji Gocuła pierwszym naturalnym kandydatem na szefa sztabu był Mirek Różalski, wtedy dowódca generalny. On wtedy nawet został wezwany do pałacu na rozmowę z prezydentem. Andrzej Duda był pod wrażeniem generała Różańskiego i był bardzo zadowolony z tej rozmowy. Natomiast Różański lojalnie prezydenta poinformował, że w związku z tym, że z opinii rocznego od Macierewicza otrzymał ocenę dobrą, wyznaczenie go na stanowisko szefa sztabu generalnego może być bardzo trudne lub nawet niemożliwe. I tutaj wypowiada się teraz oficer wojsk lądowych. Macierewicz zadziałał wyprzedzająco i generałowi Różańskiemu postawił z odpowiednią roczną ocenę dobrą. W myśl ustawy o dyscyplinie konsekwencją otrzymania takiej oceny jest to, że nie możesz być awansowany na wyższe stanowisko. Macierewicz pewnie przewidział ruch prezydenta, a pomiędzy nim a generałem Różańskim od samego początku sympatii nie było. Moim zdaniem nie pragmatyka kierowała Macierewiczem, tylko chęć zemsty na generale, bo Różański zawsze miał swoje zdanie, bo ono było podparte merytorycznymi argumentami, a nie uprzedzeniami politycznymi. Nie można tu też odmówić wiedzy. Dużo czyta, dużo w życiu przeszedł. Macierewiczowi nie podobała się niezależność dowódcy. Także i tak już się strasznie rozgadałem, może to trochę skrócę, żeby was nie zanudzać. Przejdę do takiej dalszej części jeszcze streszczenia tak mniej więcej tej książki, ale wrzucę jeszcze krótki materiał filmowy, tak jak mówiłem dzisiaj, bardzo nietypowy. Jedną z pierwszych decyzji Antoniego Macierewicza, wtedy kiedy objął urząd ministra obrony narodowej, a stało się to 16 listopada 2015 roku, był sabotaż w polskiej armii, który polegał na tym, że zrezygnowano z zakupu mundurów dla polskiego wojska. Zrezygnowano. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, pomimo posiadania środków finansowych na zakupy mundurów w roku 2016 i w roku 2017, czyli za rządów Antoniego Macierewicza, nie otrzymał zgody kierownictwa MON-u na zakupy mundurów polowych. Ze względu na brak możliwości zaspokojenia wszystkich należności czasu pokoju w mundury, Inspektorat Wsparcia, który zajmuje się tym w Wojsku Polskim, był zmuszony do ograniczenia liczby użytkowników, którym jednostki zaopatrujące realizowały lub wydawały należności mundurowe. To znaczy właśnie żołnierze w skrajnych warunkach musieliby biegać w dresach, ale też w samym Wojsku Polskim trzeba było wybierać, kto dostanie mundur. Zestawiliśmy liczby, jeżeli chodzi o potrzeby Sił Zbrojnych. W 2016 roku potrzeby Wojska Polskiego w zakresie przedmiotów umundurowania i wyposażenia opiewały na blisko 0,5 miliarda złotych. W całym roku wydatkowano na ten cel niecałe 90 milionów złotych, co stanowiło pokrycie potrzeb na poziomie 18%. I teraz rok 2024. Jak wygląda zaspokojenie potrzeb Wojska Polskiego w tym zakresie, zarówno jeżeli chodzi o budżet, jak i o kwestie zakupu? To zaspokojenie jest na poziomie 98%, bo dla nas kwestia indywidualnego wyposażenia żołnierzy i komfortu żołnierzy
służbie, tam gdzie państwo polskie żołnierzy wysyła, jest najwyższym priorytetem. Moi drodzy, no mógłbym tak wam bardzo długo przytaczać, ale to nie o to tu chodzi. Taki mały fragment tej książki wam przytoczyłem. Tak jak mówiłem, to co my wiemy, to jest wierzchołek góry lodowej, to co oni odwalali. To, że okradali Polskę, Polaków, to jedno. To, że okradali MON, to drugie. Ale rozwalali zaufanych, zasłużonych oficerów, łamali im kręgosłupy, żeby wstawiać tam swoje posłuszne marionetki. Niszczyli nasz kraj w każdej możliwej dziedzinie, w każdej możliwej komórce. Wyniszczali ten nasz kraj niczym rak wyniszcza organizm człowieka. Błaszczak bez mrugnięcia okiem za swoje nieudacznictwo, za swoją amatorszczyznę, kiedy spadały ruskie czy ukraińskie rakiety na nasze terytorium, próbował to zatajać, potem bezczelnie próbował obwiniać polskich oficerów. Ale pamiętacie ich pełne gęby murem za polskim mundurem. Ja wam już wtedy mówiłem, że oni polski mundur tak naprawdę mają w dupie. Dla nich się liczy kasa i kariera i zniszczą nawet polskiego oficera, byle tylko utrzymać się przy korycie. To jest najgorszy typ ludzi, bo jeśli mamy wroga, to wiemy, że to jest wróg. Tutaj mają gęby pełne patriotyzmu, zasłaniają się Bogiem, patriotyzmem, biało-czerwonymi flagami, a tak naprawdę to taki koń putinowski koń trojański, który został wpuszczony do naszego kraju. I tak ich postrzegam. I mimo, że tak, nie wiem, głośno krzyczą, jak to oni odbudowywali polską armię, jak to uzbroili polską armię, tak naprawdę rozpieprzali tą armię w drobny mak. I ta książka właśnie, o której wam wspominałem, jest najlepszym dowodem, bo wypowiadają się tam najwyżsi oficerowie Wojska Polskiego. A jeśli mamy nie wierzyć oficerom Wojska Polskiego, to do cholery komu mamy wierzyć? Tej Mędzie Błaszczakowi, Macierewiczowi, Kaczyńskiemu? Naprawdę trzeba być za przeproszeniem zjebem genetycznym, żeby takim ludziom w chociaż jedno słowo uwierzyć. I tak już na koniec, bo i tak się rozgadałem, powiem wam tak. W maju, moi drodzy, pójdźmy na wybory i odetnijmy te chore komórki od zdrowego organizmu Polski i Polaków. Dość niszczenia naszego kraju. I tutaj powiem głośno, publicznie. Jestem jedną z tych 12 milionów Polek i Polaków, którzy oddali głos na koalicję 15 października. Być może minęło już mi te grubo ponad 100 dni. Może nie udało im się wykonać tego, co założyli, ale stan Polski, jaki zastali po 13 grudnia, nie pozwoli na wiele więcej. Taki ogarnięty obywatel dobrze o tym wie. Niemal codziennie rano widzę tępy, taki propagandowy przekaz z Nowogrodzkiej czy z tej wylęgarni hejtu szczujni Republika czy w Polsce 24, taki rozliczający nowy rząd. Nie wiem, czy sympatycy PiS, czy tam przeciwnicy obecnie nierządzących myśleli, że 8 lat i poza demolką, rozkradaniem Polski, popsuciem stosunków międzynarodowych da radę to wszystko w 100 dni naprawić. No nie oszukujmy się.
Tak naprawdę pisowcy dla tego kraju, poza zdewastowaniem go w każdej dziedzinie, dosłownie każdej dziedzinie, nie zrobili dla tego kraju nic. Powiem wam tak, ja poczekam sobie na rzeczy, które są dla mnie ważne. Bo najważniejsze jest to, że choć jeszcze wiele jest, bardzo wiele do zrobienia, to zaczyna w tym kraju powoli, bo powoli, ale powolutku zaczyna być normalnie. Także kończąc, moi drodzy, jeszcze raz was zachęcam do przeczytania tej książki, bo naprawdę warto, bo tutaj moje żadne słowa tego nie oddadzą. Ja jak zacząłem ponad 8 lat, chyba już będzie z 9 czy 10 lat, jak prowadzę ten kanał, będę go prowadził nadal, będę obnażał, będę walczył z tymi pisowskimi trollami, hienami, z tym zakłamaniem, obłudą. I mogę was zapewnić, że mnie osobiście nic nie zrazi, nic nie zniechęci, bo mimo, że na reklamach zarabiam krocie, jak wiecie, przez wiele, wiele lat robiłem to całkowicie bezinteresownie. Nieraz byłem wyśmiewany, atakowany, ale mam grubą skórę, mam to gdzieś. Mam gdzieś pisowskich troli i pisowskich tempaków. Będę obnażał ich obłudę, zakłamanie i to, jak wiele szkód zrobili dla naszego kraju. I nie mówię, że obecny rząd nie popełnia błędów, bo oczywiście, że popełnia. Każdy rząd popełnia błędy, ale nie dewastuje naszego kraju mimo tych pisowskich troli, narracji tych pisowskich troli, że jest inaczej. Robią wszystko, żeby zohydzić, oczernić, pomówić każdego, kto nie idzie ramię w ramię z tymi szkodnikami Polski. Do tych szkodników między innymi ja należę. Tak jak i wy, moi drodzy, subskrybując mnie i popierając mnie. Dobra, rozgadałem się. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że was zbytnio nie zanudziłem i powiem tu jeszcze raz, mam nadzieję, że ta część Polaków, która była tak zaślepiona PiS-em, w końcu otworzy oczy, przejrzy na oczy i dojdzie do wniosku, że nie partia ta czy inna jest najważniejsza, ale kraj, w którym żyją. To jest najważniejsze. Politycy się zmieniają, kraj pozostaje, więc drodzy pisowcy, nie myślcie tylko przez pryzmat partii Kaczyńskiego i tego, że was kupili za parę srebrników. Myślcie całościowo, myślcie o Polsce. Taki mój mały apel. A wam już wszystkim bardzo dziękuję i co? Do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć. Polscy żołnierze w Ukrainie. Premier twardo i stanowczo mówi nie i wtóruje mu prezes PiS, choć sam kiedyś na początku pełnoskalowej wojny z pomysłem misji wojskowej wystąpił. Ale wracając do tego, co dziś, nie ma o takim projekcie mowy. Stanowisko Polski jest jednoznaczne. Jakub Sobieniowski. Pomoc Ukrainie tak, polscy żołnierze w ukraińskiej misji pokojowej nie. To twarde nie polskiego rządu. Wysyłania wojsk polskich do Ukrainy nie przewidujemy. Nie planujemy wysyłania żołnierzy polskich na Ukrainę. Człowiek prezydenta, szef BBN-u już tak stanowczy nie jest. Czy Polska powinna wysłać żołnierzy na Ukrainę w ramach misji pokojowej? Tak czy nie? Na dzień dzisiejszy nie. Na dzień dzisiejszy nie, ale w przyszłości tak. Nie można tego wykluczyć, scenariusze się rozwijają. Twarde nie obecności polskich żołnierzy w Ukrainie prezentowane przez rząd jest jakąś odpowiedzią na wizję misji pokojowej według Donalda Trumpa, która nie zakłada udziału amerykańskich żołnierzy, tylko europejskich. W dodatku bez gwarancji, że ewentualna rosyjska napaść na żołnierzy kraju NATO wiązałaby się z solidarną odpowiedzią NATO w ramach artykułu 5 sojuszu.
Jeśli te wojska zostaną rozmieszczone na Ukrainie w ramach misji pokojowej, to nie powinna być to misja NATO i te wojska nie powinny być objęte artykułem 5. Taka wizja zakłada, że wojska państw, nawet należących do NATO, nie miałyby gwarancji bezpieczeństwa NATO. Za to Rosja miałaby możliwość krwawego testowania odporności i solidarności sojuszu. Będzie pokusą do prowokacji, będzie pokusą do skompromitowania państw zachodniej Europy. Misje iracka i afgańska kosztowały życie polskich żołnierzy, a tam przeciwnik był słaby i słabo wyposażony w porównaniu z agresywną rosyjską armią, która najechała Ukrainę, a Rosjanie nie cofają się przed użyciem siły w ramach dyplomatycznych rozgrywek i prowokacji. Nie przewidujemy wysłania polskich żołnierzy na teren Ukrainy. Rząd nie chce wysyłać polskich żołnierzy za granicę, tylko zapraszać sojusznicze wojska do obrony polskiej granicy. Przez Polskę graniczącą z Rosją, Ukrainą i też agresywną Białorusią idzie w końcu największa pomoc dla Ukraińców. Polska byłaby najbardziej prawdopodobnym celem prowokacji. Prezes PiS-u teraz też mówi nie polskiemu udziałowi w ewentualnej misji. Dzisiaj mamy taki stan, w którym polskie społeczeństwo tego rodzaju operacji z całą pewnością nie zaakceptuje i to jest rozstrzygające. Fakty TVN przypomniały prezesowi PiS-u, że przecież 3 lata temu sam proponował misję wojskową na ukraińskim terytorium, atakowanym przez Rosjan. Potrzebna jest misja pokojowa, tak pokojowa, humanitarna, tak humanitarna, ale NATO i być może jeszcze innych organizacji, ale misja osłonięta zbrojnie. One wtedy nie zostały przyjęte ani przez Zachód, ani skądinąd przez naszych partnerów ukraińskich. No i według mnie szkoda. Nawet teraz o swoich planach wysyłania wojsk na terytorium Ukrainy Jarosław Kaczyński mówi ze szczegółami i militarną pasją. Zarówno grupa atakująca jeszcze wtedy Kijów, jak i ta grupa południowa znalazłyby się w tak zwanym dylemacie strategicznym. I musiałaby część sił odwrócić w innym kierunku. To znaczy po prostu te natarcia by słabły. No a później dalszy marsz tych wojsk mógłby też zabezpieczać coraz większe tereny Ukrainy, czyli ta linia Winica-Żytomierz. Żaden rząd kraju NATO, były lub obecny, publicznie nie szedł tak daleko w planach ukraińskiej misji wojskowej. Teraz też nie idzie, a ten rząd wyklucza jakikolwiek udział polskich żołnierzy w działaniach za ukraińską granicą. Jakub Sobieniawski, Fakty.